Nazywam się Paczyński Józef, syn Wojciecha i Anny ze Stawowych, urodzony 29 stycznia 1920 roku w Łękawicy koło Wadowic. Szkołę podstawową i zacząłem średnią w Wadowicach. Przed wojną chodziłem do średniej szkoły zawodowej w Krakowie na ulicy Skrzyneckiego. Krótko przed wybuchem wojny byłem na obozie harcerskim w Rajczy. Rajcza to jest w pobliżu granicy słowackiej. I tam już były zawieruchy, już tam wywiady były, już słowackie żołnierze przechodzili na stronę polską, samoloty niemieckie już takie zwiady zrobiły. I stamtąd krótko przed wybuchem wojny wróciliśmy do Krakowa. Należałem do tak zwanego przysposobienia wojskowego w szkole. Zgłosiłem się do koszar 20 Pułku Piechoty. Tam nas wszystkich umundurowali i poszliśmy na wojnę. I staleśmy uciekali. Stale uciekali, aż w końcu rozbili nas. W końcu w Lublinie nas zorganizowali te rozbitki i zaprowadzili nas na linię frontu. Sam sobie nawet nie zdawałem sprawy, że jestem w pierwszej linii. Początkowo dowoziłem biedkom amunicję do pierwszej linii. Później ten dowódca odcinka wziął nas, nosiliśmy rannych do szpitala. A szpital był między jedną linią a drugą. Szpital w czasie wojny to straszna rzecz. To gorsze niż rzeźnia. O, wszędzie było. I w ogrodzie, i w szopie, i w klozecie. Wszędzie ranni leżą. Lekarze chodzą. Wycofali nas z tej linii i jechaliśmy pociągiem do Rejowca. Stop, dalej nie jedziemy, bo tory rozbite. Podeszliśmy pieszo pod Chełm Lubelski. Pieszo, już, rozbitki. Przed Chełmem Lubelskim na drodze jedzie wojsko. Kawaleria jedzie, ale bez broni. I mówię, chłopcy, nie macie co dalej iść, bo Rosjanie weszli z drugiej strony. Za chwilę jechał rotmistrz na czele takiego oddziału kawalerii, mówi, ja się nie poddaję, ja jadę na Kowel. A myśmy się wrócili, no gdzie iść? Na wschód nie ma co iść. Wracamy do Krakowa. Karabiny wrzuciliśmy do stawu. Po drodze nas jeszcze solidnie przywitały niemieckie samoloty. Tak gradem biły w nas. Ale doszliśmy, idziemy. W końcu napotkaliśmy po drodze patrol niemiecki. Chłopaki młode. Weiter. Poszliśmy dalej, a oni szli sobie po domu i sprawdzali te zabudowy wiejskie. Tam doszliśmy na takie rozdroże, tam już cała masa było takich jak my, rozbitków. Oddać pas, oddać ostre rzeczy, wszystko pooddawać. No i prowadzą nas. Gdzie? Mówią stale, że nas zwolnią. Ale idziemy. Mówię do jednego ze swoich, wiesz co, oni nas figę nie zwolnią nas. My musimy uciekać z drogi. I mówiliśmy tak, że jak pójdziemy przez las, to ty idź tam z przodu, jak z tyłu. Będziesz widział, że są warunki do ucieczki, idź w las. Ja dojdę do tego samego miejsca i też dojdę. A eskortowali nas tacy żołnierze, Niemcy, którzy woleliby w domu siedzieć niż iść na front. Taki trzecia linia, gorzej tak. Szli, bo musieli. I uciekliśmy z tego transportu. Przyszliśmy do Krakowa. W Krakowie nieszczęście, no buta, wszystko tego. To jest wszystko w jesieni. Na wiosnę jeden z kolegów, dostałem list, mówi od kolegi swojego z Belgradu. Przeszedł granicę polsko-słowacką, jest w Belgradzie i z Jugosławii jedzie do Wojska Polskiego do Francji. I myśmy się we dwóch wybrali. Wójtowicz Zygmunt i ja. I poszliśmy i przeszliśmy granicę, przyjechaliśmy do Krynicy, z Krynicy poszliśmy na Tylicz, przeszliśmy granicę
koło Tylicza. Już byliśmy na Słowacji. Zdawało nam się, że już jesteśmy wolni, że już przeszliśmy granicę. No, marzec to jest 40 rok, który to dokładnie już nie powiem. Weszliśmy do takiego przydrożnej knajpy, żeby coś zjeść. A ten Słowak, ten barman mówi, panowie z Polski? Tak, mówi. To chodźcie tu, ja tam mam taki pokój, tam do tyłu nas poprosił, myśmy tam poprosili coś do jedzenia. Za chwileczkę przyszło 2 żołnierzy słowackich i panowie pójdą z nami. I zabrali nas, zawieźli nas do Preszowa. Stale nam mówią, że nas zwolnią, ale nie zwalniają. W końcu takim samochodem, taką drędą przywieźli nas do granicy słowacko-gubernatora i tam w Tyliczu oddali nas na placówkę niemieckiej Straży Granicznej. Szefem placówki był Niemiec, żołnierzami byli Ukraińcy. Tam dostaliśmy pierwsze lanie od tych Ukraińców. Najlepszy był ten Niemiec, najporządniejszy, ten Gręczot, najporządniejszy on. Natomiast Słowacy nam tak dobili jak nieszczęście. Pod wieczór do takiej bryczki nas zabrali i tam ponad taki strumyk z Tylicza zawieźli nas do Muszyny. To już było pod wieczór. I ci gestapowcy w Muszynie chyba byli zmęczeni już całodzienną pracą. Nawet nas dosyć ulgowo potraktowali. Spisali protokół tam, coś, bicia nie było. Zaprowadzili do takiego gminnego aresztu w Muszynie. Zmordowani te wszystkie, zbici przez tych Ukraińców z tymi przygodami. We dwóch, w jednej celi myśmy spali. Wyżywienie tam przynosił nam komitet jakiś obywatelski tam. I to wyżywienie było niezłe. Biały chleb, kawa biała. I od nich się dowiaduje, że marusarzy przyprowadzili. A jak to się to stało? Przed nami na gestapo w Muszynie przesłuchiwali marusarzy. Staszka, siostrę Helenę i żonę. I marusarze się wytłumaczyli, że oni wracają z Węgier, a takie wypadki były. Bo w 1939 roku cały szereg ludzi przeszło na Węgry, żołnierzy, i oni wracali. I Niemcy takich przyjmowali dobrze. I tych marusarzy przesłuchali i puścili. Ale po nich przesłuchiwali takiego zawodowego oficera Wojska Polskiego. Korsarz się nazywał. I ten korsarz powiedział, że marusarz ich przeprowadzał na Węgry. Sypnął ich. W ten czas gestapowcy do samochodu i za marusarzami. I dopadli ich w Krynicy. Ale to już z opowiadania wiem. Bo to dopadli w Krynicy. Marusarza zaraz przywieźli do Krakowa, a Helena z nami z Muszyny pojechała do Sącza. Do Sącza. To już krótko, w Muszynieśmy krótko siedzieli. W Sączu wpadłem w okropną celę między zawodowych recydywistów. Cela 13. Wchodzę do celi, a pod progiem jeszcze ciutka chusteczka. No to ja taki, przeskoczyłem chusteczkę, żeby nie zbrudzić, ale ci recydywiści już wiedzieli, kto przyszedł do więzienia. Bo ja powinienem, jakby był taki, który w więzieniu siedział, to ja powinienem wytrzeć nogi na tej chusteczce, wyprać i oddać im. Ale jak ja przeskoczyłem, to nie, przykład frajer przyszedł. No ale muszę wam powiedzieć, że się zupełnie grzecznie obeszli ze mną. Zupełnie grzecznie. Zupełnie grzecznie. Także nie mogę nic powiedzieć. Dzielili się czym mogli, tamtego, że nie było. 10 maja z Sącza jechaliśmy samochodem do Tarnowa. Z tej celi ze Sącza to tylko Mietek Januszewski pojechał z nami. Resztę wszystko zostało. I chyba pod ścianę, poszli pod ścianę. Byli też tacy graniczycy jak ja, byli chłopcy z Warszawy. Tylko my dwóch przyjechaliśmy do Tarnowa. W Tarnowie było lżej. Czemu było lżej? Bo straż była polska. Przesłuchań nie było.
raz jedyny wpuścili do naszej celi konfidenta. Jak ten konfident wyglądał? Był to człowiek w mundurze węgierskim, wojska niby Węgier, że po polsku nic nie umie. Ale myśmy byli zbyt ostrożni. Posiedział tam 2 dni między nami, myśmy z nim żartowali, ale on udaje absolutnie, ani słowa. Po 2 dniach go wzięli, nic nie skorzystał. Tam, w tym sączu, tam się zetknąłem z kolegami, z Antkiem Wykrętym, z Albinami. Bardzo doskonały człowiek był Stefan Prełowski, student Politechniki Lwowskiej. Doskonały człowiek. Stracił się, nie wiem, bo go nigdzie nie widzę. Doskonały człowiek. Zabawiał nas wszystkich. No i 13 czerwca, wieczór, wszystkim depozyty wydali, wychodzić. Zaprowadzili nas do żydowskiej łaźni. W tej żydowskiej łaźni jak wyglądała ta łaźnia? Amfiteatralne takie siedzenia tam były i był taki basen o wymiarach może 2 na 2, 2,5 na 2,5, pełny brudnej wody z chlorem. Każdy musiał z nas się rozebrać i po uszy w tym zamoczyć, po uszy. Z tegośmy wyszli i tam na tym amfiteatralnych takich siedzeniach do ranaśmy siedzieli. Tam między nami krążyły komitet jakiś tam obywatelski i tam nam dawał jeść. Każdy mógł powiedzieć. Rano zbiórka. Sprawdzają raz, sprawdzają drugi raz, ustawiać po 5, jeszcze raz sprawdzają. W końcu uformowali nas w setki i idziemy przez ulicę Tarnowa. Nikt nie wie, gdzie idziemy. Ulicę Tarnowa w stronę dworca. Ulice puste, nie ma żywego ducha. Tam gdzieś za firanek ktoś czasem spojrzy, ale zaraz Niemcy strzelają. Ktoś tam rzucił jakąś wiązankę kwiatów w naszą stronę. Niemcy ją podeptali i idziemy dalej. Doszliśmy na stację, stoi osobowy pociąg, 3. klasa. Każdy miał siedzące miejsce. Wszyscy mieliśmy siedzące, jechaliśmy, można mówić, nie wolno było okien otwierać. Przy wejściach stali SS-mani. I tak jedziemy. Nikt nie wie, gdzie jedziemy. W południe jesteśmy na stacji kolejowej w Krakowie. Oberkommando Wehrmacht, czyli wiadomości z frontu, najnowsze. I podają, że Paryż zajęty. Zdobyty Paryż. No oczywiście euforia wśród żołnierzy niemieckich, strzelają, wiwat, całej serii. A u nas przygnębienie, bo tak liczyliśmy na tą Francję. I to nagle Paryż zdobyty. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy pociąg się nie śpieszył. Przyjechaliśmy do jakiejś stacji. Na budynku stacyjnym napis Auschwitz. No, nikt nie wie, co to jest Auschwitz. Jakieś takie, jak każda inna. Pociąg na chwilę się zatrzymał, później na boczne tory. Jechał bardzo powoli, zgrzypiały tak te szyny, bo to jakieś zarośnięte. Przewieźli nas pod budynek monopolu. Budynek ogrodzony czworobok, drutem kolczastym, prowizoryczne ogrodzenia są. Na każdym narożniku budka wartownicza. Na budce jest 2 SS-manów przy karabinie maszynowym. Pociąg się zatrzymał, ale zrauz. Wszyscy wysiadali i tam zaczyna się bicie, kopanie, bicie i tego. Obok SS-manów są jacyś dziwni ludzie. Co to za ludzie? Dobrze wszyscy wyglądają, czapki takie marynarskie, granatowe marynarki i też każdy ma kij w ręce i tego i popędzają nas. Ale zrauz i wpędzili nas do tego ogrodzenia. I w ogrodzeniu znowu formują, pod pozorem formowania, bicie.
Biją Ezezmani, biją ci kapowie. Kilka razy sprawdzają, jeszcze. Oczywiście przeczytał nazwisko, trzeba było krzyczeć Hier, czy tu. Później prawił do nas mowę Lagerführer, to jest po polsku kierownik obozu, Karl Fritz. I mówi tak, chyba to znacie, nie? Wy jeszcze nie zdajecie sprawy, gdzie wy jesteście. Tu nie jest sanatorium, tu jest niemiecki obóz koncentracyjny. Tu się żyje najdłużej 3 miesiące, a jeśli są między wami księża albo Żydzi, to do 6 tygodni. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, bo któż to mógł przypuszczać, że w środku Europy w XX wieku coś podobnego być może. I absolutnie. Mowa była celowa, żeby nas już psychicznie załamać. Nam już było wszystko jedno, bo myśmy byli tak zmaltretowani tu, tam i tego. Wszystko jedno, tak ja się tym absolutnie nie załamałem. No i pod wieczór chyliło się ku zachodowi, wpędzili nas tam w podziemia i tam już były stoły i za stołami już siedzieli więźniowie, tacy, którzy umieli w mowie i w piśmie po niemiecku. Każdemu zakładali kartotekę. Imię i nazwisko, pochodzenia, personalne. Pytają również, ile ma złotych zębów. Pytają również, na co ktoś w domu chorował, czy ktoś umarł. To wszystko tam notują w tych kartotekach. No i ubrań nam nie dają, w cywilnych ubraniach jesteśmy. Depozyty odebrali wszystkie bagaże. Ja dostałem taką karteczkę i na niej było 121 napisane. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Nie zdawałem sobie sprawy, bo taki chaos, to wszystko, nie zdawałem sobie sprawy. Później w tym budynku na pierwszym i drugim piętrze takie duże sale były. Te sale to były takie legowiska, tam niby były porobione, ale to legowisko to było słoma, trociny, takie, bardzo do tego. I tam nas wpędzili w tych ubraniach. I tam nas zostawili leżeć, ale to nie było leżenie, bo co chwilę w nocy wpadali Ezezmani i gimnastykę. Padnij, powstań, biegiem, marsz, strzelanina. I tak do rana zmęczeni jesteśmy niesamowicie. O świcie zbiórka. Pierwszy posiłek to była kawa, w cudzysłowie kawa, bo to nigdy kawy nie widziało. To był jakiś czarny napój, gorzki oczywiście. Jedną zaletę miało, że był słodki. Ciepły. Że był ciepły. Ale ani słodki, ani kawy. Żołędzi to był napój. No i później uciążliwy sport. Uciążliwy sport. Nie do pojęcia sport. Nie do pojęcia sport. Nie do pojęcia. To nie tak, że tak tego. Padnij, powstań, z tyłu marsz, po niemiecku, bo to przysiady, marsz. Od świtu do południa. Na południe był obiad. Ten obiad nawet nie był taki najgorszy, tylko było go mało. To była nawet dosyć gęsta zupa. Kąsek mięsa się tam czasem trafiło, ale zamiast litr, to dostałeś pół litry, to wszystko. Po południu znowu to samo. Po południu znowu to. I tak dzień w dzień. Najcięższa praca była lżejsza od tego sportu. Tak jest chyba 2 tygodnie, 3 tygodnie. Zaczynają formować komanda pracy, takie jak to oddziały pracy. I tutaj muszę powiedzieć, mnie podał rękę Niemiec, zawodowy przestępca kryminalny Otto Kiesel. On mi podał rękę, on mnie wybrał i dał mnie do pracy do takiego sklepu kosmetyczno-fryzjerskiego. Otto Kiesel miał zielony trójkąt, zawodowy przestępca. Bardzo elegancki chłopaczek, bardzo elegancki. Dał mnie do pracy do swojego kolegi, który był kapem tego sklepu.
Arno Bem numer 8. I ja w tym sklepie byłem taki podaj przynieś. To się popularnie nazywało kalfaktor. Co do mojego obowiązku należało zamiatać, sprzątać, towar jak przychodził to na półki poukładać. Mogłem nawet sprzedać, bo to wszystko dla Niemców, tylko dla Niemców było. Mogłem nawet sprzedać i tam pracowałem zupełnie dobrze. Zaletą wielką było, że byłem pod dachem i czysto. To była wielka zaleta i ten oto Kyzel podał mi rękę. I ten Arno Bem mnie lubiał, ten kapłan. No jak to chłopak do pomocy, no to on był, tam było 6, później 8 fryzjerów, doskonałych fryzjerów warszawskich, więźniów, doskonałych. Arno też był fryzjerem, ale on był najgorszym fryzjerem, bo on był takim fryzjerem więziennym, w więzieniu się, ale kapo, szef tego. Wszyscy Niemcy szczegli się u Arno, u kapy. Nie, może nie wszyscy, przepraszam. Wszyscy ci najstarsi, komendant szczególnie i tacy oficerowie to się szczegli u kapy. A u tych to tak jak szło. Ja już później zacząłem tak pomagać, a załóż serwetkę, a załóż ręcznik, a otrzyj, a to. No i tak chyba pół roku albo więcej pracuję, może więcej. Ja już zacząłem szczyc. To nie była filozofia wielka, elektryczna maszynka. Jak było dużo tych jak przed rekrut, no to ja już miałem stołek i ściółkę. I tutaj był Arno, tutaj byłem ja. A tam było jeszcze 6 czy 8 fryzjerów. Ten Arno podpadł, bo do obozu przyszły kobiety, więźniarki. Z Ravensbrück przyjechało 999 kobiet. Same prostytutki. Eleganckie dziewczyny, bo prostytutka musi być ładna, nie? Żeby zarobić. Przyjechało 999, z Ravensbrück wyjechało 1000, ale jedna po drodze uciekła. Nawiasem mówią, później ją złapali i przeprowadzili. I u tych kobiet zrobili rewizję. U tych kobiet zrobili rewizję i znaleźli wodę kolońską i perfumy. No i jak to się mówi, dali jej tam te 4 litery. I ona powiedziała, skąd ma, że Arno Bem jej dał ten. No, przyszło gestapo obozowe, Arnę zdrutowali i ślad po nim zaginął. Już go nie ma. Przyszedł następny fryzjer, też taki więzienny, kapem, Niemiec, ale jeszcze gorszy od Arny. Jeszcze gorszy. I on ostrzegł komendanta Hessa, on ostrzegł. Ja nie wiem, jak go tam ostrzegł, to mnie tego. Na drugi raz komendant Hess nie przyszedł już do tego, ale przyszedł podoficer z kompanii wartowniczej i mówi, żeby ten Kleine Pole przyszedł Hessa, komendanta Ostrzyc. Kleine Pole byłem ja. Mnie się ręce i nogi zatrzęsły. Tyle zawodowych fryzjerów, a ja mam iść. Chłopaki mi naostrzyli brzytwy, bo sam nie umiałem. Maszynkę wziąłem i ten podoficer zaprowadził mnie do willi Hessa. Tam we drzwiach czekała już żona jego. I ona mnie od tego podoficera odebrała, jego odprawiła i ona mnie tam prowadzi jakimiś korytarzami w tej willi, ale ja byłem taki, ja nic nie wiedziałem, ja się sam siebie bałem. Komendant, a ja tak. I oni mnie gdzieś chyba na pierwsze piętro mnie wyprowadziła. Do łazienki zaprowadziła. Tam było już krzesło, umywalka, lustro. Ja stoję, za chwileczkę przyszedł Hess. Ani słowa on do mnie, ja stanąłem na baczność, ani słowa. Ani on do mnie, ani ja do niego. Ja odwagi nie miałem, a on się brzydził więźniem. Ponieważ ja widziałem, jak go Arno Bem szczykł, bo tyle lat się przyglądałem, a on przychodził do strzyżenia co 1,5 tygodnia, a tylko szczyc. Ja widziałem, ja się zabrałem do roboty i tak zrobiłem jak Arno.
Tam go gdzieś zaciąłem na szyi, ale to tam jakoś zamydliłem. Ale to byłem, bałem się jak nie wiem, no. Stanąłem, wodą koleżką go tam pofukałem, pudrem po tego, tak jak Arno robił. Dankeschön, stanąłem na baczność i poszedł. Ani słowa, ani słowa, ani słowa. I tak co 1,5 tygodnia chodziłem do niego. Przychodził żołnierz z kompanii wartowniczej, zaprowadzał, Hess przychodził i tego. Nigdy nic, nigdy ani słowa. Po jakimś czasie, a tam były 2 służące, Niemki, więźniarki, badaczki Pisma Świętego, Gertruda i Zofia. Eleganckie, może nie tak eleganckie, ale bardzo porządne niewiasty, bardzo porządne. Zofia i Gertruda, jedna pokojówka, druga kucharka. Po roku chodzenia tam może, Zofia przyniosła do tej łazienki, gdzie ja już sprzątałem po sobie, talerz, drugie danie. Drugie danie u komendanta. Kąsek mięsa, kartofle, sałatka i kawałeczek tortu. I mówi, tu to masz zjeść. Mówi, tego ci zabierać nie wolno. I proszę Państwa, od tego czasu zawsze mi przynosili to drugie danie. Zachorowałem na tyfus. Przyjęli mnie do szpitala, bo gorączka jest wielka. I jakie było to przyjęcie w szpitalu? W bloku 28. Najpierw się umyjesz w zimnej prawie wodzie. Tak to było. To nas było kilkunastu tam stało. Na piersiach ci pisze numer. Chemicznym ołówkiem, a ty jesteś mokry i ten ołówek bardzo ładnie pisał. A ja wiem, po co się to pisze. Pani wie. Jak umrze, bo jeszcze tatuowanych numerów nie było. Mówi, nie pisz mi tego. A mówi, nie, muszę. I wszyscy tak stoimy w korytarzu w bloku 28, czekamy na oficera SS, lekarza. My jesteśmy przyglądani, teraz przychodzi oficer SS i on przegląda. Ten do gazu, ten do łóżka, ten do gazu, ten do łóżka. A ja byłem zawsze, popularnie mówiąc, skerpeszwak, fizycznie słaby, mały tego. I byłem pełny strachu. Pełny strachu. No ale co zrobić? Ja nie wiem, jakim cudem straciłem przytomność i znalazłem się na łóżku na pierwszym piętrze tego bloku u swojego kolegi. Jak to wynikało? Stary numer, koledzy mnie porwali. Nie dopuścili mnie do przeglądu tego SS-mana. Nie, tylko, bo może się różnie działo, nie? To tam więźniowie rządzili. Zanim on tam przyszedł, to oni mnie porwali i zanieśli mnie na to łóżko. I ja uniknąłem tego przeglądu. No i może uniknąłem pójścia do gazu. No. I tam dostałem wysoką gorączkę i leżałem bardzo ciężko chory. 20 dni byłem nieprzytomny. Po spadku gorączki dostałem zapalenie płuc. Leżałem u doktora Fajkla. On był lekarzem na bloku tyfusowym numer 2. Na bloku tyfusowym numer 20. A jego asystentem był Janusz Młynarski, ten, który pani się tam, jego asystentem tam był. I ja wpadłem do nich na izbę. I to, co mi Fajkel mówił później, to podobno, Fajkel mówił, ja tego nie wiem, podobno Hess przysłał adiutanta i interweniował, żeby mnie wyleczyli. Podobno. Ja tego nie słyszałem. Władek Fajkel mi mówił. Ja bardzo ciężko byłem chory. Ten Norbert też był chory. Zapalenie płuc. Bańki nie trzymają się, bo skóra i kość. Co mi robili? Owijali mnie takimi ręcznikami z pary, gorącej pary, takie to parzące. Z pary ręcznik powijali mnie i kocem przybili i to. Jak to ostygło, znowu nowe. Wyleczyłem. Później dostałem zapalenie płuc. Oczywiście
Norbert, Ślązak, matka jego Niemka, ojciec legionista, dostał zawiadomienie, że zostaje zwolniony do domu. A ja zostałem chory. Pamiętam jak dziś, ja już wyszedłem z tyfusu, jestem do roboty, idę, a Norbert już idzie w cywilu do domu. Doszedł chłopczyna do mnie, wycałowaliśmy się i poszedł. A ja pracuję dalej. Poszedłem do tego i jak pierwszy raz przyszedłem do tego, to się nazywało Rasierstube, zakład fryzjerski, czyli izba do golenia, tak się to nazywa. Przyszedłem tam, no to znowu tamtemu Hesowi ktoś chyba powiedział, doniósł, że ja już jestem i znowu ja poszedłem Hesa Szczyc. I pierwszy raz jak po tyfusie przyszedłem, znowu ten talerz z tym drugim daniem i ta Zofia, ta jedna z tych służących, przyniosła mi paczkę papierosów. Ja nie paliłem tych papierosów, ale wziąłem, kolegom to dałem. Elegancki paczkę papierosów takie, no. I pani się Hesa w 1943 roku w jesieni przenieśli do Berlina. Ale cała rodzina została w Oświęcimiu. Cała rodzina została w Oświęcimiu, bo tutaj było i wyżywienie, i Kanada była, i to. Nie bombardowali, a Hess był, na miejsce Hessa przyszedł Artur Liebehenschel. Dużo uczciwszy człowiek, porządniejszy. Nawiasem mówiąc, jakby nikt nie znał tej działalności Hessa, tak z wyglądu, to by też powiedział, że to bardzo porządny człowiek. Czysty, grzeczny, małomówny. Tak, absolutnie. Jakby ktoś nie wiedział o tych jego sprawach, to co wy chcecie od niego? Przecież to jest porządny człowiek. Natomiast Liebehenschel był, już widać, że był tego. Ten Liebehenschel to chyba był Poznaniak. Ja już Liebehenschla nie ścigłem, to już go ścigł kto inny. Ale do Hessa chodziłem dalej. I do Hessa chodziłem do końca. Do domu, do Hessa chodziłem do końca, aż cała rodzina wyjechała. A Hess był, ponieważ Hess był prawą ręką Eichmanna, był specjalista od gazowania, bardzo często bywał w domu w Oświęcimiu, służbowo, bo kierował całą akcją wyniszczenia. I raz, że do rodziny, a drugi raz służbowo przyjechał i zawsze byłem u niego. Obok mnie, na jednej izbie spali, spało dwóch ogrodników u Hessa, więźniów. Roman Kwiatkowski, typowy ogrodnik, grzebać w ziemi, tak, i Staszek Dubiel. Staszek Dubiel też ogrodnik, ale po wyższych studiach. Inteligentny człowiek ze Śląska. Inteligentny człowiek. I proszę panią, on u Hessa, a raczej u Hessowej, był nie tylko ogrodnikiem, ale on pełnił wszystkie role. Zaopatrzenie, to. Wszystko Staszek robił. Bo Hess, on tam nigdzie nie poszedł. On dostawał przydział tak jak każdy inny. Kartkę na masło, kartkę na mleko, kartkę na to, a tam trzeba było jeść. Tam były przyjęcia u Hessa. To mi wszystko Dubiel opowiadał. Wieczór my sobie opowiadali. Staszek, Hessa dawała mu karteczkę, to mam mieć, to mam mieć. Staszek brał koszyk, a później miał nawet taki wózek i szedł do masarni, dla Hessa to i to. Dawali bez tego. Tam byli wszędzie zezmani. Do mleczarni dawali co potrzeba. Wszystko przywoziłem, wszystko i wszystko wiedziałem, co się u Hessa dzieje. Ale przygodę jaką mam. Hess, duży ogród u Hessa. Ja pracowałem w tym budynku naprzeciwko krematorium, a za krematorium tam z tyłu sięgał tył ogrodu Hessa. Tył ogrodu Hessa. Ja mówię, Staszek, czy nie dałoby się od ciebie z ogrodu cebuli, pomidorów, coś wynieść? A mówi, da się, mówi, da się. No i umówiliśmy się pierwszy raz. Słuchaj, jak przyjdzie tego,
to o tej godzinie przyjdź tam z tyłu, poza krematorium pójdziesz, jedna deska z parkanu wisi na górnym gwoździu tylko. Poszukaj te deski, odsuń, wejdź do środka, pod drzewem będziesz miał cebulę i pomidory. Ja z sercem na ramieniu idę, bo to się wszystko dzieje w okolicy więźniów, tych Niemców, esesmani chodzą po drodze. Wszyscy, no i wchodzę, rzeczywiście deska jest konewka cebuli i wiadro pomidorów, przykryte kwiatuszkami na wierzchu. Ja to wziąłem i odległość z tego ogrodu poza krematorium 150 metrów gdzieś. Ale odwaga, trzeba iść. Poszedłem, zabrałem i przyniosłem to na dół do piwnicy i tam my się tym dzielili. Oczywiście między chłopaków to. I tak to się dosyć często powtarzało. Ale wszystko zawsze było dokładnie z Dubielem omówione. Dokładnie. Ale raz, też tak po południu, pogoda ładna, umówione było. Poszedłem do ogrodu, tą samą drogą jak zwykle. Jest wiadro pomidorów, konewka cebuli. Zabieram, to idzie, a szpara się odchyla i Hesowa wchodzi. Wierzy pani? Bo to była bliższa, jak ona by chciała iść do domu, to musiałaby dookoła iść tam aż pod bramę i tam, a ona sobie skracała drogę i tutaj tą szparą przez ogród szła. Wchodzi Hesowa. Ja tak się wycofałem z tym nie rzuciłem tego absolutnie, z tą konewką, wiadrem w krzaki, w maliny. Bo tył ogrodu to zawsze taki zaniedbany jest, nie? Tam były takie krzaki. Stoję tam. Stoję chwilę. W końcu pewno już poszły, a ona z kobietą jakąś szła, drugą. Wychodzę, a one się stanęły na ścieżce i gadu. Ukłoniłem się. Nie zostawiłem cebuli i pomidorów, wyszedłem tą szparą, ale jak przyszedłem na drugą stronę tego budynku, gdzie pracowałem, na dół, byłem cały mokry i blady. Co będzie? Czekam wieczór, jak mnie wywołają. Ale wieczór mnie nie wołają. Staszek przyszedł i mówi: Józiu, nic się nie bój, wszystko załatwione. Hesowa mi to mówiła, ja powiedziałem, że ja to zrobiłem. A jaka rola była tego Dubiela? Tak jak powiedział, on był zaopatrzeniowcem. Co tam był potrzeba? Dubiel miał bardzo ciężką sprawę. W 1942 roku, bo między nami byli więźniowie tacy, którzy mieli w aktach napisane powrót niepożądany. Co to znaczy? Że ma nie wrócić, mają go załatwić w obozie. I to przeważnie Ślązacy mieli. Ale Ślązacy jak Ślązacy, każdy mówi perfekt po niemiecku. Oni się bardzo szybko ulokowali tam. Vorarbeiter, Stubedienst, Kapo, to, nie to, pisarz. Nikt nie umiera. Wszyscy ci, co mają powód niepożądany, żyją. W czerwcu 1942 roku przyjechało gestapo z Katowic i wszystkich powyciągali. Wyciągli Dubiela też. Bo też miał napisane powrót niepożądany. Do ogrodu przyszedł sam Romek, ten jeden ogrodnik Kwiatkowski, i Hesowej mówi, że Staszka wzięli na blok 11. Ona zawołała męża i powiedziała: masz przyprowadzić Dubiela, Staszka. I Hes poszedł i spod ściany wyciągnął Staszka. Innym razem po Staszka przyszli do ogrodu gestapowcy. Też ich nie wpuściła. Musiał Hes go tego. To my sobie tak wieczór opowiadali z Dubielem. Niemcy kradli na potęgę. Wszyscy. Oficerowie, szeregowcy, wszyscy kradli. A szczególnie jak ta Kanada przyszła. Wszyscy kradli na potęgę. Hes
Był taki jeden w więzie, Erik Grenke, zawodowy przestępca kryminalny, numer 3 miał. Z tą 30 przyjechał ze Sachsenhausen. Hess go zwolnił z obozu i zrobił go cywilnym robotnikiem, cywilnym pracownikiem. I ten Erik Grenke kierował dużym komandem roboczym Lederfabrik, fabryka skóry. Tam przychodziły te rzeczy z Kanady. Co? Ubrania, buty, jakieś różne rzeczy. No, Żydzi, jak jechali, to brali co się dało, chowali co się dało. No to tam w kołnierzu zaszyte dolary, w obcasie w butach dolarówki. I ten Grenke stamtąd brał i Hessowi donosił. Hessowi donosił, bo on był, Hess był niby nic, ale Hessowa to wszystko. I tam kradli na potęgę. To na potęgę kradli. I to jeszcze też Staszek mi opowiadał, Dubiel. Staszek też był. On się umówił jakoś z żoną, bo to takie różne ścieżki były. Umówił się z żoną z Katowic, żeby przyszła do Oświęcimia, a tam, nie wiem, czy droga, mur taki był koło obozu wzdłuż drogi. I ten ogród też się ciągnął wzdłuż drogi. Też takim murem betonowym był. I żona Staszka przyszła na umówione i Dubiel niby tam plewił koło tego płotu, koło tego parkanu i ten Grenke szedł i natknął się na tą żonę Dubiela, jak ona ze Staszkiem rozmawiała. I zaraz przyszciutko przyniósł Hessowi do wiadomości. Hessowa poprosiła Dubiela i mówi: Staszku, to i to mi powiedział ten i ten. Musisz uważać. Tu jest dom Hessa, to nie to. Również Dubiel mi mówił. Józiu, nie wiem, co się dzieje, mówi. Przychodzę do pracy, a Hessowa mnie prosi do pokoju na śniadanie. Biała kawa, bułki z masłem, Staszku, siadaj, zjemy śniadanie. Hesiu w ten czas był w Berlinie. Zjemy śniadanie. No, ale to jeszcze nie wszystko. Raz Staszek, też to wszystko opowiada Staszka. Wieczór, tak, przed spaniem się opowiada. Te dwie dziewczyny były te badaczki Pisma Świętego, Zofia i Gertruda. Raz po obiedzie w ogrodzie Staszek położył się w altanie. Niby śpi. A idzie Zofia. I pocałowała go, a on ją łap. I Zofia mu mówi: Stasiu, ja się w tobie kocham, mówi. Ty z tą Hessową przestań, tam nie chodź tam, bo to. Takie tam były cuda. Tylko naprawdę nikt nie wie, bo to naprawdę tam, to jest, tak tam było z tym Hessem. Hess na pozór, tak jak powiedziałem, ja go nigdy nie widziałem, żeby uderzył kogo. Stał jak mumia przy wchodzeniu do obozu, nic się nie odzywał i nawet on się do swoich żołnierzy nie odzywał za bardzo. Miał tam takiego Szwarca, z którym utrzymał, a tak to on był taki oschły jak co więcej. Byłem sprawa kradzieży. Sprawa kradzieży. O tym nikt nie mówi, bo z tego ja pracowałem, jak Państwu powiedziałem, w epicentrum tego, w środku. Oni przychodzili tam. No to co? Przychodzili Żydzi, no to rozbierali. Polscy Żydzi wiedzieli, gdzie przyjeżdżają. Natomiast Żydzi belgijscy, francuscy, słowaccy, węgierscy, to nikt nie wiedział gdzie. Każdy, szczególnie belgijscy i holenderscy Żydzi byli bardzo bogaci. Załadowani byli po uszy tymi bogactwami. Wszyscy szli do Brzezinki. Tam rozbierać się, że
Pójdziecie do kąpieli, oczywiście przygotowane, komory gazowe, tusze wiszą, to. Wchodzili do komory gazowej i zamiast wody to gaz. I nikt stamtąd nie wychodził. Tymi rzeczami zajmowali się, trupami zajmowało się Sonderkommando. W Sonderkommandzie byli Żydzi, a rzeczami zajmowało się Kanada-Kommando. I segregowali te rzeczy, które Żydzi zostawili, nie wychodząc z komory gazowej. Kradli na potęgę Niemcy. Na potęgę. Kradli wszystko. Kradli wszystko. Złoto, dolary, ubrania, koszule, buty, wszystko kradli. I to się wszystko jak pluskwy rozeszło po całych Niemczech. A skąd ty masz to futro? Mam syna w Auschwitzu, mam to. A skąd ty masz takie to, a to? To wszystko. Niemcy nie umieli sobie z tym dać rady. Odsunęli wszystkich SS-manów od Kanady. Było tam 2 czy 3 takich żelaznych podoficerów, takich twardych, a segregują tylko więźniowie. Ja w takim baraku w Kanadzie byłem. Segregują tylko więźniowie. I co? Tam koszule, tam futra, tam buty, tam to mydło idzie do mydlarni, lekarstwa do apteki. A z tym wszystkim się rozchodziło. A wartościowe rzeczy, była skrzynia na środku baraku i te wartościowe rzeczy do tej skrzyni się wrzucało. Więźniowie to wrzucali, wszystko. Pod nadzorem tego SS-mana. Wartościowe rzeczy to jakie? Okulary, zegarki, pierścionki, podejrzane tego. I z te wartościowe rzeczy ładowali do takich walizek, też tych pożydowskich, opróżnionych walizek ładowali. I te walizki z tymi wartościowymi rzeczami jechały do tak zwanego Schatzbiura, biura szacunkowego, który mieścił się w budynku tam koło nas administracyjnie, Verwaltung. No. I tam siedzieli oficerowie, SS-mani z zawodu, jubilerzy, złotnicy, znali się, fachowcy. I oni tam to segregowali i szacowali. I tam ewidencjonowali. Kto ukradł przed tym Schatzbiurem, to ukradł. A po Schatzbiurze już szło do bunkra pod komendanturą i co jakiś czas wyjeżdżało to do Berlina. Ale tam już było zaewidencjonowane, oszacowane. I ta kradzież szła na potęgę. Dalej, co myśmy mieli z tej kradzieży? Więźniowie mieli możliwość kraść, ale u więźnia jak znaleźli złoto, to kula w głowę. Ale mimo wszystko ryzykowało się. Przykładowo mówię, obok mnie była apteka, SS apteka. Zacni ludzie tam byli. Szefem SS apteki był Kapelciusz, oficer, farmaceuta, Niemiec rumuńskiego pochodzenia. Pijak, baciar, na potęgę. Sam kradł, ale aptekę zostawił chłopakom, więźniom. A takim, w cudzysłowie, gangsterem to był Jasiek Sikowski, aptekarz. Aptekarz, który był takim starszym więźniem w tej aptece. I ten kapelusz zostawił im tam. Stamtąd szło, otwierają tą tabletki, lecą zamiast tabletek, lecą dolarówki. Tamtego. Kupę pieniędzy. A już nie mówiąc o lekarstwach. Naszym obowiązkiem, niepisanym, ja to gdzieś opisałem, jak tego, niepisanym było pomagać jeden drugiemu. Nas w tym wypadku nie bardzo interesowały te pieniądze, ale nas interesowały lekarstwa, które tam były. Bo były lekarstwa dwojakie. Pierwsze lekarstwa były te, które Niemcy dostarczali ze swoich do apteki, a później było cały szereg lekarstw pożydowskich.
Cały szereg, bardzo dużo. I w ten czas nie było żadnej ewidencji. Nie było. I w ten czas nosiło się do obozu na potęgę lekarstwa. Cały szpital, ten Janusz Młynarski, ten Fajkiel, a aptekarze byli doskonali. Jasiek Sikorski, Tadek Szewczyk, Gorzkowski z Dębnik. To byli doskonali ludzie. Jasiek Sikorski umarł. Szewczyk nie tak dawno umarł. On był takim, Szewczyk był chyba jakieś 30 kilka lat naczelnym dyrektorem farmacji Profamu, czy jak się nazywa, Cefamu. Oni wynosili, a myśmy roznosili. Niosło się do obozu te lekarstwa, pomagało. Okropna pomoc doszła. Co dalej? Aha. Ścigłem jednego SS-mana, Koszek się nazywał, po polsku mówił. On tylko do mnie chciał iść zawsze. I zawsze mi mówił. Był szefem mleczarni. Józef mówi, przyjdź po maślankę. No to ja znowu, tak jak po te pomidory, też to niedaleko było, ale też taka ścieżka niebezpieczna. Brałem wiadro, szedłem po maślankę, a tam pracowali ten Kwiatkowski, co z wykrętem uciekł, Heniek, Malińskim. I jeszcze jeden, nie pamiętam, nie wiem czy żyje w Warszawie. Oni mi tam zawsze do tej maślanki masła wrzucili tego. Ja to wszystko przynosiłem. I tego Koszeka raz ścigę, a on mi mówi, Józek, wiesz, że do bunkra się włamali? Ja mówię, do jakiego bunkra? Ty pieronie nie wiesz? Tam tego, co pod komendanturą było. Tam, gdzie to złoto, to już posegregowane, tam się włamali SS-mani. I okradli to. Okradli to, bo więźniowie tam wejść nie mogli, bo to było pod komendanturą, bo nie, okradli to. Kradli na potęgę. Przyjechał taki oficer w stopniu jak nasz kapitan, którego zadaniem było pilnowanie, żeby nie kradli. Po 3 tygodniach go zamkli. O, sam kradł. Proszę, po 3 tygodniach zamkli. Proszę, a później co jest, co się dzieje? Jak te kradzieże, to wszystko. Przyjechała, i on taką specjalną nazwę, przyjechała specjalna komisja z Berlina, SD, Sicherheitsdienst. Wszystko wysoki stopień. Jeden był w stopniu takiego jak chorąży, a resztę wszystko pułkownicy. W mundurach nikt z nikim nie rozmawia. Komisja, która ma badać, dociekać tą zbrodnię, te kradzieży. I dociekają, i szukają. Mieli w baraku pomieszczenie, wyznaczyli, szukają tego wszystkiego. Chyba już 2, 3, może więcej miesięcy, no. W lecie, po południu, pożar, barak się spalił. Ci złodzieje, co ukradli, podpalili barak, SS-mani. No, taka banda złodziei była. No. Komisja się skończyła. Wszystkie akta, które podbierali, spaliło się, zabrali się i wyjechali. Pracowałem w budynku SS Rewiru. Budynek SS Rewiru to naprzeciwko krematorium, tego małego. Budynek, droga i krematorium. Krematorium ogrodzone wysokim parkanem. Przyprowadzili grupę ludzi, około 500-600 do tego parkanu tam, do tego krematorium. Wiadomo po co przyprowadzili. Ja wyskoczyłem, ale to też człowiek się nie zdawał sprawy, co robi. Wyskoczyłem na stryk tego budynku, podniosłem dachówkę i jak na dłoni widziałem wszystko, co się na podwórzu tego krematorium dzieje. Wszystko dokładnie widziałem. Jak nawet. Wprowadzili tych ludzi, rozebrać się. Bardzo SS-mani krążyli między nimi, bardzo elegancko się zachowywali, nikogo nie popychali, nie bili. Proszę sobie spakować, tu wyjdziecie, tam tego, tu wyjdziecie, to sobie zabierzecie.
No i jak już się pospały wszystkie, zatrzasły się drzwi, na ten płaski dach wyskoczył SS-man. Nawiasem mówiąc, którego znałem, bo tego sklepu fryzjerskiego przychodził. Tojer się nazywał, po polsku mówił. Wyskoczył na dach i tym otworem z góry wsypał proszek. Tam. Jak wsypał tam proszek, tak w środku, mimo że bardzo grube mury, to się wszystko działo w ciągu dnia, przed południem. Bardzo gruby, okropny jęk. Okropny jęk, myślałem, że mury popękają. Żeby ten jęk zagłuszyć, to koło tego krematorium na tej drodze stały 2 motory na luzie, ale na pełnym gazie. Wydawały wielki huk, żeby zagłuszyć, ale to nie dało rady. Trwało to 15-20 minut. Ucichło. Ja w ten czas szedłem z Testrychu. Jakby mnie tam złapali, poszedłbym razem z nimi. Ja mieszkałem na izbie drugim, na pierwszym piętrze bloku 24. W pierwszym okresie, w 40 roku, czerwiec, lipiec, sierpień, były rozstrzeliwania indywidualne. Pluton rozstrzeliwał. Przed bramą, przed wejściem do obozu było takie wyrobisko, bo tamtędy kiedyś płynęła Soła, koryto zmieniła, ale żwiru naniosła. Niemcy, a raczej więźniowie zrobili odkrycie i tam był doskonały żwir do budowy. I tam było dosyć duże wyrobisko. I tam były pierwsze egzekucje. Jak to wyglądało? Z bloku 11, a w ten czas jeszcze to był blok 13, bo była inna numeracja. Wyprowadzali za kuchnię chłopaków, na ogół młode chłopaki i młodzi, i tylko Polacy. Ręce drutem związane, byle jakich ubraniach. Tam przed tym obozem, przed tym wyrobiskiem stał pluton egzekucyjny. A Niemcy takie rozstrzeliwanie traktowali jako święto. Na tą uroczystość spraszali całe rodziny. Z ręką na sercu to całe rodziny. I to opowiadałem wszystko i to widzę w tej chwili na oczach. Elegancko poubierani. Matki, dzieci wysuwały do przodu, żeby lepiej widziały. Z tego ogrodzenia pojedynczo wyprowadzają tych chłopaków. Pluton oddaje salwę, strzela. Skazanie cię przewraca. Doskakuje Lagerführer, w ten czas był kierownikiem był Karol Fritz, pistoletem i dobija go. Pistoletem. Na boku stoi tak zwana rollwaga, czyli taki wóz wożony przez więźniów pany. Na tym wozie były takie, to się nazywało trumny, takie skrzynie. Tam byli sanitariusze, więźniowie. Ich obowiązkiem było tego zabitego wziąć, włożyć do trumny. I pojedynczo tak rozstrzeliwali. To się dosyć długo trwało. I te uroczystości tak jak wojenne. Później to rozstrzeliwanie przenieśli tam za Teatr Gebäude. Teatr, budynek tam, wie pani gdzie, tam gdzie te krzyże były. Tam, ale w ten sam sposób rozstrzeliwali tam tych więźniów. Ale już daleko ja już tego nie widziałem. Ponieważ te rozstrzeliwania powtarzały się bardzo często. To złe wrażenie robiło na tej publiczności niemieckiej. Niemcy mieli kłopoty z formowaniem plutonów egzekucyjnych. Stamtąd egzekucje przenieśli na blok 11 i tam się odbywały rozstrzeliwania pod ścianą śmieci. Już nie pluton, a takim pistoletem tego. Na ławie oskarżonych w Krakowie siedział ten Josten, który prowadził pluton egzekucyjny. Ja tu zeznaję na rozprawie, że mówię o tym rozstrzeliwaniu, że pluton egzekucyjny prowadził siedzący na ławie Josten. On był oficerem.
przewodniczący Trybunału się mnie pyta, ile razy? A ja mówię, mnie to w tej chwili trudno, ale 10 kilka razy. Justen się zerwał z ławki i mówi, ja tylko 4 razy prowadziłem. Ten Justen zerwał. Moi drodzy, wystarczyło raz. No oczywiście skazany na śmierć. Ja byłem starym więźniem, ja miałem kontakty z blokiem 11. Na bloku 11, w tym okresie jeszcze byli, musicie Państwo wiedzieć, że do 6 czerwca 1941 roku w obozie byli sami Polacy. Było między nami kilku Żydów. Nie jest Holokaustu, tylko jako więźniowie polityczni. Ale byli sami Polacy. Dopiero 6 czerwca 1941 roku przywieźli 50 więźniów politycznych Czechów. I mówię, tylko Polacy. Tylko Polacy. Jeden chłopiec nie wytrzymał, przewrócił się. Za kuchnią stali tak w pewnej odległości jedno od drugiego. Z góry patrzyłem z okna z pierwszego piętra, przewrócił się. I go na miejscu go dobili. Tam. Już nie podprowadzili go pod egzekucję. Rozstrzelali mi kolegę tam na 11 bloku, Franka. Ten Franek się całą noc męczył, bo niepotrzebnie blokowy powiedział mu, że jutro nie idzie do roboty. I jak nie idzie do roboty, to wiadomo, idzie na blok 11. Mógł to zupełnie powiedzieć rano. A on mu powiedział wieczór, bo Franek całą, z Tarnowa, nie pamiętam nazwiska jego, całą noc płakał chłopiec, całą noc. Mówię do tego Mietka Morawy, który był kapem w krematorium, mówi, Mietek, Franka rozstrzelali. A mówi, przyjdź do krematorium, rano jak przyjdziesz do roboty, przyjdź, zadzwoń, ja ci otworzę. No i ja znowu z sercem na ramieniu idę. Otworzyłem, wszedłem do środka, 100 strupów. 100 do Lesiana, 100 strupów. Franek leży na boku, umył go ładnie. Tu miał tylko taką małą szramkę. Tu. Takie było rozstrzeliwanie. Mnie też mnie łzy do oczu idą, jak to mówię. Był taki więzień w Warszawie, bo więźniowie byli różni. Trzeba wiedzieć. Więźniowie byli różni. Byli więźniowie polityczni, byli zakładnicy, byli wzięci z ulicy, pod szubienicami handlowali. W Warszawie robili łapankę, z ulicy brali. To byli dopóki ci warszawiacy nie przywieźli ci z łapanki, bo ci, co przyjechali z Pawiaka, to było zupełnie. Przyjechało około 2000 z warszawiaków, pierwszym transportem. 600 było z Pawiaka, a przeszło 1000 było z łapanki. I to już się zaczęły różne rzeczy, bardzo nieładne. Kradzieże i to i te. W Brzezince się to dzieje. Był taki Franek, przepraszam za wyrażenie, taki, no, to notuję, nie powiem. Zrobili go najpierw sztubednicę, to taki, co izbę sprząta. To już tam ma jakąś władzę. Już bił, kolegów bił. No jak bił, Pyskowa pił, to awansował. I zaawansował na blokowego, czyli blok Eltesty, w Brzezince. I był blokowym na takim bloku, gdzie byli Żydzi z Theresienstadt, z Czechosłowacji. W Czechosłowacji było takie miasto Teresin i tam było jakieś getto. To getto zlikwidowali i wszystkich tych Żydów z Theresienstadt przywieźli do Oświęcimia i oni tam w Brzezince i oni tam razem mieszkali sobie wszyscy. Nawet pozwolili im pisać do domu, że im się dobrze wodzi. Dzisiaj napisali list, a jutro jest gazowani. I ten Franek był tam kapem. I zakochał się w jednej Żydóweczce. No i chciał tą Żydówkę wyratować.
bo wiedział, że jutro będzie gaz, to wiedział. No i mówi mu, że to. A ta Żydóweczka mówi, ale ja jestem z maminką, co będzie z maminką? A ten frajer mówi, no ja dwóch nie dam rady, by ratować. To ta Żydóweczka mówi, ja pójdę z maminką. I poszła. Inny wypadek, Niemcy. Żydów dowozili, jak jeszcze nie było bocznicy, dowozili do krematorium, do Brzezińca, do komór gazowych samochodami. No i te samochody obracały tam i z powrotem na stacji kolejowej w Auschwitz jechali do Brzezinki, te 3 kilometry. I nawracali. Ale samochody, nie wiem czy Państwo wiecie, były na Holzgas, czyli na gaz drzewny, za Niemców. Benzyny nie było i za szoferką były takie skrzynie na drewno. I tam zawsze pełno tego drewna było, takie, na takie kostki nacięte i tam to mieli. I jechali. Jedna z Żydóweczek schowała się do tej skrzyni z drzewem. I kierowca obracał, ale już jak wszystkich zawieźli, to samochód postawił na parkingu. I poszedł. Żydówka wyszła z tej skrzyni i weszła do szoferki, położyła się i zasnęła. Rano przyszedł kierowca, patrzy, Żydówka jest. Obudził ją i poszedł, zameldował Lagerführer, kierownikowi obozu, Hessler się nazywał, Franz Hessler. Zameldował się. I ten Hessler kazał ją przeprowadzić i mówi, jak ty taka jesteś, i kazał ją zawieźć do obozu kobiecego. I ta Żydówka przeżyła. Ten Hessler, ten morderca, który tam strzelał, ale tą jedną Żydóweczkę uratował. No. Jest nieprzyjemna historia, o której się nie wspomina. Nawet Fajkiel nie pisze o tym. Co to było? Śmiercionośne zaszczyki. Specjalistą był SDG, Sanitätsdienstgrad. To jest sanitariusz, stopień sanitariusza. To był w stopniu sierżanta, SS-man. On był specjalista po robieniu zaszczyków. Ale to oni się posługiwali więźniami. Najpierw zaszczyki śmiercionośne dawał Felix Walentynowicz. Ale to jest oddzielna sprawa. Felix już nie żyje. Po wojnie miał wyrok śmierci, odjeździ to, później go uniewinili. Ale Felix z pierwszego transportu, sanitariusz, zawodowy sanitariusz z Krakowa. Jego ten kler zaangażował, on tam, ale Felix się z tego urwał. Jak to tam robił, to już nie wiem. Wiedział, czym to pachnie, urwał się z tego, urwał się i tego. Na jego miejsce przyszedł Żyd. Żyd popełnił samobójstwo. A na miejsce Żyda przyszedł Mietek Pańszczyk z Krakowa, inteligentny chłopak. U Nowodworskiego skończył liceum. Mietek był specjalista od zaszczyku. Śmiercionośne zaszczyki. Ile Kler stał, Kler też się szczykiwał, ale Mietek robił. Mietek pojechał w transport i w transporcie go zabili. A to ja byłem, ale Mietek dawał jej również inne zaszczyki, bo on był naprawdę pięknie w zaszczykie. Jak ja byłem chory na tyfus, to Mietek dawał mi zaszczyki. Wołali go, bo on specjalista. Ja się bałem, czy on mi nie wbija do jakiegoś śmiercionośnego, ale to śmiercionośne się tu wbijało. No. Pańszczyka. Przyjechał taki Siwek z Mysłowic.
Siwek z Mysłowic przyjechał. Więźniem był Ślązak, więźniem siedział w Mysłowicach i tam się popisywał. Popisywał. Był więźniu w Mysłowicach w więzieniu, w obozie tam. Przywieźli go do obozu. Zabili go. Zabili go więźniowie. Ja to widziałem na własne oczy. Leżał na ziemi, a tak go dobijali. Tak go dobijali. Tak go dobijali. Tak go dobijali. Sprawa, o której też tam gdzieś ktoś pisał, Rawicz pisał. Hrabia Stefan von Olpeński z Tarnowa, syn krawca. Przed wojną się popisywał, już bardzo się popisywał, już kapował. I był agentem 2 i 5 niemieckiej i polskiej 2. I tu, i tu. W końcu uciekł za granicę. I tam, wy nie pamiętacie, ale były takie audycje przy Żelezniaku. Teofilku, czy nie jest dziwne. To Stefan Olpeński to kierował. Nagle ten Olpeński się znalazł w obozie, jako więzień. Ale pod specjalną opieką. Oddział polityczny się nim specjalnie opiekował. Na bloku 25 miał swój pokój, donosił do tego i on bardzo dużo złego zrobił. Bardzo dużo, Olpeński bardzo dużo złego zrobił. Kapował ci Dziama, Bielecki, co poginęli, tych 52 oficerów wyższych, co zginęło na bloku 11, to wszystko Olpeńskiego robota. On kapował, on donosił, on tego. No i trzeba go zlikwidować. Olpeński kapował. Wiemy, że był konfidentem. Donosił. Wszyscy wiedzieli. Ale pod ochroną politycznego oddziału jest. I jak go zrobić? A trzeba go załatwić. Bekleidungskammer, to się tak nazywało. Bekleidungskammer to takie, gdzie magazyny odzieżowe były. Tam mu podrzucili, stamtąd podrzucili mu elegancki, pożydowski cweterek z strzałami tyfusowymi. Podrzucili mu cweterek, no i Olpeński zachorował. Ale zainteresował się tym polityczny oddział. W każdym razie nie uratowali go, Olpeński umarł. 18 stycznia 1945 roku. Już jest Hogarmat, samoloty zalatają, już jesteśmy na podsłuchu. Pewni jesteśmy, że nas nie wyprowadzą, bo już z radia, myśmy mieli tam zorganizowane to wszystko. Słyszymy z radia, że już Kielce zajęte. Ostatnim transportem 18 stycznia na samym końcu idę. W nocy, koło pierwszej, to już 19. W obozie się tylko palą ogniska, dokumentów, ale ciemniutko. Idę, na końcu, mróz, śnieg. Idziemy na Brzeszcze. Śnieg i mróz, trzaskający mróz, śnieg duży. Niedalekośmy uszli poza obóz, a szedłem na samym końcu. Szedł ten szewczyk aptekarz, Sikorski Jasiek, idziemy razem wszyscy. Za nami szło 2 SS-manów, którzy pistoletów do kabury nie chowali. Myśmy byli jeszcze młodzi tam, ale byli starsi. Kto osłabł, siadał pod drzewem przydrożniczym słupem. Nie czekali, aby dali czas kopli do rowu. Droga usłana trupami, bo przed nami szli. Tak my doszli do Jastrzębia. W Jastrzębiu byliśmy 4 dni, tam były znowu przygody. Z Jastrzębia znowu zbiórka i poszliśmy do Wodzisławia, jechaliśmy węglarkami do Mauthausen. Dla przykładu na wzgórku, tam krzyże do dnia stoją, rozstrzelali 5 chłopców. Dla przykładu. Pod ścianą budynku stacyjnego leżeli już tacy, co nie mogli iść. Przyszedł SS-man młody, pistoletem maszyn, czas przejechał po wszystkich. Nas poładowali, po drodze były różne przygody. Miałem pistolet przy głowie i to wszystko. Wyładowali nas w Mauthausen. Mauthausen, obóz okropny. Nikogo nie wpuszczą, dopóki nie przejdzie przez łaźnię. Bo tam wiedzieli tamci więźniowie, że
pierwszą niedzielę. Aha, jeszcze jak myśmy byli w obozie, to Niemcy puścili taką informację, że w obozie sami bandyci, nie daj Boże, jak oni wyjdą, to was tu wszystkich w okolicy wymordują. Myśmy wyszli z obozu, każdy się oporządził jak mógł. Jak mógł, ogolił się tam jakieś ubranie tego i w pierwszą niedzielę uformowaliśmy się w czwórki po polsku, idziemy do kościoła. Znalazł się kapelan spośród nas. Kościół, okolica ładna, piękna, górzysta. Jedna góra sięga chmur, druga się sięga. Tu na dole jezioro, kościółek ładny. Przyszliśmy do kościoła. Elegancko nabożeństwo ksiądz. Ci Austriacy, którzy tam byli, beczeli jak bobry. To przecież nie bandyci. No. Taki był pierwszy dzień wolności. No, zdawało mi się, że jak wolność, to wszystko nieprawda. To trzeba było... Nie miałem nic. Wojskowe spodnie, wojskowe buty, marynarka cywilna. Siostry mi tam dały takie koszule w Austrii. No i wróciłem do Polski, kończyłem Politechnikę, pracowałem w biurze projektów, z biura projektów. Kolega mi podpowiedział, chodź, pójdziesz do szkolnictwa. Poszedłem do kuratorium i zaraz mi proponują funkcję. Rok byłem w Wadowicach, przyszedłem do Krakowa, ponieważ stwierdzili, że się nadaje, posłali mnie na studia pedagogiczne. I 2 lata studiowałem w Warszawie zaocznie. 3 razy w roku jeździłem tam, skończyłem studia pedagogiczne. 10 lat pracowałem w Krakowie na przemysłówce na Mickiewicza. I stamtąd zaproponowali mi dyrektora budującego się zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych w Brzesku. I wybudowałem tam szkołę, urządziłem szkołę, 10 lat tam pracowałem. Tak jak powiedziałem, w SS-manie był różnie. W obozie w Oświęcimiu był taki SS-man, poczciwa chłopina, widzę. Tak przychodził do tego zakładu fryzjerskiego, ja go tam Później jestem w obozie koło Wiednia, w Melku. Idę do góry, a z wieży wartowniczej ktoś do mnie krzyczy po niemiecku. Z wieży wartowniczej. Józef, wie geht's? Józef, jak idzie? A ja mówię, schlecht, źle. A on mi odpowiada po niemiecku. Mach nichts, noch einen Monat kriegst du Ende. Nie martw się. Jeszcze miesiąc, a wojna jest skończona. Proszę panią, jak już powiedziałem, z Melku Dunajem pojechaliśmy do tego Ebenze. I w Ebenze znowu poszedłem na takiego komanda od Gruzowa. Amerykanie zbombardowali węzłową stację, Wattnak-Puchheim. Byłem tam. Patrzę, on znowu tam jest jako SS-man. I z daleka mi kiwa i położył mi na takim rozbitym kawałku muru 2 kromki chleba ze szmalcem. I odszedł, bo oni się jeden drugiego bardzo bał się. Wziąłem. Po obiedzie on macha na mnie menażką. I znowu menażkę takiego pięknego groszku mi dał. Ja się podzieliłem oczywiście z kolegami. Proszę panią, po wojnie takie tablo tutaj było na Szewskiej ulicy, tych SS-manów wszystkich, których połapali, Amerykanie czy Anglicy, a stwierdzili, że byli w załodze Oświęcimia, dawali, odsyłali ich do Polski. Patrzę, on w tym tablo jest. I tam było napisane, że jeśli ktoś ma jakieś pretensje do tego, zgłosi się na świadka. Ja się zgłosiłem na świadka obrony. Chłopa zaraz zwolnili. Na rozprawie płakał. Innego sanitariusza też byłem świadkiem. Napisał mi list, że nigdy nie przypuszczał, że Polacy są tacy zacni. Mówię, jutro wychodzę z więzienia, wstąpię do Hamburga i jadę do swojego brata do Kanady, więcej nie wrócę do Niemiec.